To było na tym pagórze, gdzie my żyto tamtego, to tak tutaj było łorne, a tu był plac taki i tam ta chałupina stała. To była jedna chałupa i było, pokój był niewykończony, tam była słoma. To wójna w tej słomie się schowała i tam żywcem się spaliła. W tym miejscu w 1943 roku rozegrała się tragedia. Z rąk niemieckich żołnierzy z oddziałów SS za pomoc Żydówce zostaje bestialsko zamordowana polska rodzina oraz osoby, które znalazły się przypadkowo w gospodarstwie Kusiaków. Mieszkał pod lasem, Żydówka przyszła, i z lasu przyszła, czy skąd, nie wiem. Kto tam chodzi po lesie? Czego chcecie, kobieto? Głodna jestem. Może dacie trochę chleba. Chleba nikomu nie braknie. Przenocowała, pojadła, na wieczór i dali, rano i dali jeść. Macie, kobieto. Co ty robisz, Wojciechu? Co my robimy? No co my robimy? Za pomaganie tego wszystkich nas zabiją. Człowiekowi trzeba pomóc. Pomóc, tak. I wyszła rano i szła w tę stronę do Białgoraja, a Niemcy jechali od Białgoraja. No i zobaczyli, zabrali ją, gdzie była, skąd się wzięła, no i zaprowadziła do Kusiaków. Najprawdopodobniej w tym miejscu, w drodze do Biłgoraja, w okolicach miejscowości Smulsko, kobieta narodowości żydowskiej napotkała patrol niemiecki, przez który została zdemaskowana. W efekcie zdemaskowana kobieta doprowadziła SS-manów prosto do rodziny Kusiaków. Jak wiemy, w tym okresie pomoc Żydom była bezwzględnie karana śmiercią. Halt! Papiere bitte! Nie rozumiem. Johann, komm! Diese Mädchen nicht verstehen. Papieren, bitte. Dawaj papiery. Nie mam. Imię, nazwisko. Ewa Kowalska. Włos Wazylię. Skąd idziesz? Do Biłgoraja po leki dla matki. Wodzi, że tasze. Co masz w tym koszyku? Puskuken, Johann. Brot? Un Apfel? Was ist das? Co to jest? To nie moje. Co to jest? To nie moje. To nie moje. Do Judy? Jesteś Żydówką? Nie, nie jestem. Módl się po polsku. Ojcze nasz, wasz, któryś... Nie umiem. Nie jestem Żydówką, ale nie umiem. Schießen! Schießen machen diesen Judy! Teraz! Siaka stałam. Wo schlafen? U Kusiaka. Gut! Nix! Jasio z Zarębów przyszedł do kolegi, A ile lat miał? a nie wiem, 17 czy 16. To w tym miejscu, przy siłku Sipa, młody, 17-letni chłopak Jasio Zaręba w
w pośpiechu oprząta gospodarstwo, by wybrać się do nieopodal położonego gospodarstwa Kusiaków, by tam wspólnie spędzić czas swoim kolegą Romkiem. Niestety, jak wszyscy wiemy, skończyło to się tragicznie. No wojna tu u Grochowiczka. Była Kusiaka siostra. Poszła do brata, bo brat tam dawali tym biednym takie, no tam mydła, proszki do prania. I ona poszła mydła chuć, żeby jej dali, bo nie miała coś tam wyprać. Z tych zabudowań w miejscowości Aleksandrów Katarzyna Grochowicz, teściowa Rozalii Studnickiej, udaje się do swego dawnego domu rodzinnego, by tam prosić, pożyczyć lub odebrać szare mydło. Jak wiemy, dociera na miejsce i znajduje się w środku, gdy żołnierze niemieccy podpalają dom. Jej szczątki zostają rozpoznane po spince do włosów, którą została obdarowana od swej siostry. Ona żywcem spłynęła, bo była tam słoma w wielkiej chałupie. Była słoma i ona w tej słomie te gnatki byli. Poznali, bo była mego Jaśka, mego męża siostra i szpilkę do włosów i dała i po tej szpilce ją znaleźli w tej słomie, w tej kupce, co tam spalone było. Z tej miejscowości, Lipowiec Stary, kobieta o nazwisku Rybak wybiera się do gospodarstwa Kusiaków, by tam, w bezpiecznym miejscu, dokonać mlenia zboża na żarnach i wypieku chleba. W okresie niemieckiej okupacji było to surowo zabronione. Rybaczka z Lipowca przyszła krupy robić na pierogi. Niemcy idą! Halt! Polnisz bandit! Romek, taki jak był Jasio Zarębów, bo do niego przyszedł ten Jasio. Ten uciekał, ten Kusiaków, to go zabili i przynieśli z lasu, wrzucili w ogień. A tego Zarębowego gdzieś wszystko w tym zastali, w chałupie. Niemcy przybyli od strony Aleksandrowa, otoczyli dom, zastrzelili próbującego uciekać Romka Kusiaka, którego wrzucili do środka. Następnie wepchnęli tam też Żydówkę, zarygrowali drzwi i podpalili całe domostwo. Żywcem palili, ustąpili nie w koło, bo jak furą jechali, to oni tam we dwa nie jechali, no kilka ich jechało, bo oni tak jeździli, Niemcy, że kilka ich jechało wozem. Wraz z Żydówką w płomieniach zginęła gospodyni Anastazja Kusiak, jej synowie Franek oraz Romek Kusiak, Katarzyna Grochowicz, Jasio Zaręba oraz kobieta o nazwisku Rybak. Ich prochy spoczywają w cmentarzu parafialnym w Aleksandrowie. Gospodarz Wojciech Kusiak wraz ze swoim synem Józefem w tym dniu znajdowali się poza domostwem, dzięki czemu uniknęli tragicznej śmierci. Rozporządzenia Hansa Franka za pomoc Żydom grozi kara śmierci Polakom. Rozkaz wykonać! Stella! 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 Han Benzin, dieser Haus! Ja! Ja! Schneller, schneller! Polnisch Bandit! Andere Seite! Benzin!